Dzisiaj pokażemy Wam demo systemu SAP Linux, który wspiera transformację cyfrową i budowę architektury korporacyjnej. Jeśli chcecie się dowiedzieć, czym jest architektura korporacyjna i dlaczego jest to ważny aspekt dla Waszych organizacji, to zapraszamy do naszego odcinka na poziomie podstawowym. W Linux znajdziecie wszystko, co firma potrzebuje do opisania swojej architektury korporacyjnej. Jest to nowoczesny system od firmy SAP, w którym przechowujemy od architektury technologicznej przez schematy danych, listę aplikacji, czy nawet procesów biznesowych. Słuchajcie, wszystko to łatwo dostępne, bo SAP dystrybuuje ten produkt w modelu Software as a Service, więc praktycznie możemy się do niego dostać od ręki. Więc nie myślcie sobie, że jest drogi, chociaż trochę jest, ale samo korzystanie jest bardzo intuicyjne, zwłaszcza, że dostępne są wizualizacje dla większości tych przechowywanych tam elementów. Słuchajcie, to może przejdźmy do systemu, tak żeby nasi widzowie też mogli wyrobić sobie zdanie na temat tego rozwiązania. Ze studia przenosimy się do naszego biura we Wrocławiu i dzisiaj tutaj z naszego biura będę chciał Wam pokazać demo aplikacji Linux. Aplikacja Linux została kupiona przez firmę SAP w listopadzie 2023 roku i uzupełniła portfolio SAP z perspektywy zarządzania korporacyjną architekturą IT, szczególnie z perspektywy transformacji, którą SAP zapowiedział wraz z pojawieniem się produktów S/4HANA. To narzędzie pozwala zarządzać architekturą IT. Samo narzędzie jest dostępne w modelu subskrypcji, tylko w cloud, nie można go zainstalować i łączymy się z serwerami tutaj w modelu RAIDowym, na przykład SAP-a, no i korzystamy jako użytkownicy z tego produktu. Z punktu widzenia użytkownika bardzo ciekawym jest interfejs, który zasadniczo sprowadza się tutaj do takich 4 podstawowych zakładek: dashboards, inventory, reports, diagram i collaboration. Klienci SAP-a wyróżnili ten produkt jako jeden z lepszych, jeżeli chodzi o organizację samego interfejsu. Dlaczego ten produkt jest fajny, poza tym, że ma fajne dashboardy i jakby jest dość prosty w użyciu, czyli jakby logujemy się i w zasadzie możemy z niego korzystać. On ma taką wbudowany model, który Linux określa jako metamodel i od tego modelu chciałbym w pierwszej kolejności tego demo zacząć. Przejdźmy zatem do zakładki Inwentory, w którym umieszczone są wszystkie elementy naszej korporacyjnej architektury IT. To, co zwraca uwagę w pierwszej kolejności, to jest tutaj po lewej stronie typy elementów, obiektów, które są w naszej aplikacji umieszczone. Te elementy składają się na tak zwany metamodel. Aktualnie w wersji 4. Metamodel umożliwia szybki start i wdrożenie tych dobrych praktyk od firmy Linux. Zbudowali model zależności między tymi obiektami po to, aby ułatwić klientowi, który korzysta z tego produktu, zamodelowanie swojej architektury IT, dodatkowo w taki sposób, aby było to kompatybilne ze wszystkimi różnymi raportami, dashboardami, grafami, czyli wszystkimi tymi metodami prezentacji graficznej tych danych w taki sposób, w jaki sobie tylko tego użytkownik zażyczy. Sam model składa się jakby z 4 głównych takich warstw, przy czym jedna warstwa jest tak zwaną warstwą przekrojową. Pozostałe 3, czyli architektura biznesowa, architektura aplikacji i danych oraz techniczna architektura, to warstwy, które są tak zwanym metamodelem i one pomagają jakby zrozumieć kontekst i wartość poszczególnych elementów architektury korporacyjnej, ale przede wszystkim też ich powiązania. Ta 4. przekrojowa warstwa strategii i transformacji, ona w pewnym sensie przenika te wszystkie 3 wcześniejsze i obejmuje elementy związane z planowaniem strategicznym oraz zarządzaniem zmianą. Warstwa strategii i transformacji umożliwia powiązanie tych celów strategicznych z konkretnymi elementami architektury oraz śledzenie różnego rodzaju inicjatyw, na przykład tych transformacyjnych, w przypadku takich projektów jak wdrożenie systemu S/4HANA.
To przejdźmy zatem do pierwszej przekrojowej warstwy, tak zwanej warstwy strategii i transformacji. Tutaj pierwszym elementem jest generalnie rzecz biorąc taka próba odzwierciedlenia czynników takich jak strategiczne cele firmy, które mogą wpływać na architekturę. Nie? Takim przykładem celu może być zwiększyć sprzedaż bezpośrednią do klienta, nie wiem, 15%. Tak? Kolejnym drugim elementem jest platforma. No to są grupy strategiczne istotnych funkcji, aplikacji lub technologii, które upraszczają środowisko i pomagają IT skupić się na korzyściach biznesowych, na przykład platforma e-commerce dla sprzedaży B2B, no czy też inicjatywa, ta ostatni element, które obejmują wszelkiego rodzaju zmiany w architekturze. Na przykład zaimplementować aplikację dla klienta. No i tutaj zobaczmy, co my tutaj mamy. Akurat w tym środowisku demo nie mam dobrego przykładu celu, ale myślę, że znajdę dobry przykład inicjatywy. Także tutaj pierwsze, co się zwraca na uwagę, to to, że inicjatywy mają 4 jakby podtypy, to jest pomysł, program, projekt czy epic. Tutaj w zależności od tego, co sobie wybierzemy, możemy wejść w szczegóły takiego przykładu. Mamy na przykład tutaj przykład inicjatywy polegającej na transformacji do chmury. U góry mamy taką ogólną informację na temat tego, jak bardzo kompletne są informacje, które tutaj są zawarte w tej zakładce, kto jest za to odpowiedzialny, jaki jest aktualny status. No i tutaj mamy kilka takich podstawowych informacji o tej inicjatywie, tak? Czyli mamy nazwę, jakiś jej cykl życia, czyli od kiedy ta inicjatywa jest planowana. Te osi czasu są bardzo ważne, bo to są takie fajne wykresy, które pokazują, jak coś się zmieni na osi czasu, więc określamy, kiedy ta inicjatywa będzie aktywna, tak? I kiedy się ma skończyć, kiedy jest deadline. Jakie są zależności tej inicjatywy z innymi elementami? Prawda? Tutaj widzimy, że jest taka zależność. Możemy ją sobie wyświetlić. No i tutaj mamy jakby takie strukturalne powiązania, tak? Relacje tej inicjatywy z innymi elementami. Mamy jeszcze informacje na temat tego, czy ta inicjatywa jest oceniana jako dająca benefit, czyli korzyść dla organizacji. No i możemy ją połączyć z jakimiś aplikacjami, tymi możliwościami biznesowymi, business capabilities, elementami IT, organizacjami. Tak, możemy ją osadzić, tak, gdzieś tam w określonym miejscu. Czy mamy tutaj informacje jeszcze dotyczące samych kosztów związanych z tą inicjatywą, tak? Czy mamy na to budżet, OPEX, CAPEX i tak dalej. Także tutaj mamy takie dedykowane dla tego obiektu dane. No i tutaj mamy jeszcze parę takich innych informacji, komentarze innych użytkowników, jakieś działania związane z tą inicjatywą, przypisane zasoby, metryczki, można też jakieś ankiety tutaj podpiąć, no i listę zmian. Tak? Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o przykład tych pierwszych 3 elementów. Akurat zrobiliśmy to na przykładzie inicjatywy, bo w naszym środowisku demo nie było żadnego celu ani platformy, ale w tych kolejnych elementach już te dane będą, więc będziemy mogli je bardziej szczegółowo omówić. No dobrze, to przejdźmy zatem do kolejnej warstwy architektury, to jest warstwa biznesowa. I tutaj mamy 3 elementy. Organizacja, no, czyli użytkowników, właścicieli aplikacji, które mogą być modelowane w różnych wymiarach w celu tworzenia struktur hierarchicznych, tak na przykład, nie wiem, Polska, Niemcy, Stany Zjednoczone, tam może być to też siedziba główna. I tutaj są takie podkategorie, które można dodatkowo określić, czyli na przykład business unit, region, legal, entity, nie wiem, nawet team, chociażby, czy customer, możemy to tak doprecyzować. Potem mamy business capabilities, co ja tłumaczę na pewne zdolności biznesowe, czy możliwości bardziej biznesowe, tak bym powiedział. Te możliwości biznesowe, czasami nazywane są też domenami, modelują to, co robią aplikacje.
aby wspierać cele biznesowe, na przykład obsługa klienta, CRM, zarządzanie flotą. No i kontekst biznesowy, to trzeci element, to jest kluczowy wymiar biznesowy służący do grupowania i analiz różnych, na przykład strumienia wartości czy produktów, które tam można w danym obszarze mieć. To mogą być też procesy, po prostu. Proces zakupowy, onboarding nowego pracownika. No i tutaj są podkategorie właśnie proces, strumień wartości, journey, czy też product. No i zobaczmy, jak to wygląda. Na początek zobaczmy organizację. Tutaj mamy ich 11 w tym systemie, to już wybrałem. Od razu on tutaj mnie pyta o te poziomy, ponieważ organizacja ma tam tych kilka poziomów. I na przykład to widać tutaj, mamy taki poziom headquarter group accounting, tak? Czyli możemy jakby to też w takiej strukturalnej konwencji przechowywać. No mogą to być też kraje, tak, regiony naszej działalności, tak, spółki. Tutaj jak sobie chcemy. To jest o tyle ważne, znowu, żeby osadzić ten nasz kontekst architekturalny i aplikacyjny dalej. Dobrze, no okej, może wyświetlmy jakąś organizację też, żeby pokazać tak dla kompletności, jak tutaj te informacje, jakie tu są informacje zawarte. Również na początku mamy informacje też o procencie wypełnienia informacji, jakiś status, co to ten obiekt ma, czy wymaga jakiejś tam weryfikacji. Mamy relacje znane Wam już z inicjatyw, z innymi elementami, no i mamy jakieś tutaj dodatkowe określenia na dodatkowe jakieś elementy, czyli jakie aplikacje ta organizacja używa, jakie komponenty i tak dalej, czyli mapujemy do tych innych elementów. Więc to tak wygląda. Dobrze, oprócz organizacji w tym modelu mamy również business capability i business context. Może zacznijmy od tego capability, czyli do tych, jak już ustaliliśmy, możliwości biznesowych. Tutaj mamy też możliwość struktury hierarchicznej, czyli one mogą być ze sobą powiązane. Na przykład tutaj mamy corporate services, fleet management i route management. Nie, no powiedzmy, że te trzy to już tak bardzo bym nie chciał. Wezmę sobie tutaj tą. Biorę, ona jest bardziej kompletna. Przede wszystkim w tej inicjatywie business capabilities, czyli tych możliwościach biznesowych, jak to już tutaj ustaliliśmy, mamy cykl życia. Tak? To nie jest tak czytelne jak przy aplikacji, no ale że po prostu ten obszar jest aktywny. Mamy te relacje, możemy też te relacje tutaj klikając na ten graf wyświetlić sobie od razu, no, czyli mogę zobaczyć, ok, jak jest fleet management, już ta pierwsza korzyść się tak trochę podpowiada, prawda? To jest aplikacja FMS i aplikacja Ultima, nie? Czyli fajne to jest to, że tutaj możemy naprawdę od razu, jak wchodzimy w te meandry już bardziej biznesowe i niżej poziomowe, to możemy od razu wyświetlić pewne zależności. No, bardzo mi się to podoba, szczególnie, że te aplikacje, no to jest w ogóle cały jeden temat, do niego za chwilę dojdziemy, one mogą być w różnych też statusach. No i takie pozostałe zakładki jak we wcześniejszych tutaj widokach, nie? Więc zobaczmy jeszcze, czy czekajcie, nie tu chciałem kliknąć, zobaczmy tutaj, o. Zobaczmy w takim razie jeszcze raz te business capabilities. Tutaj pokazywaliśmy, zobaczmy jakiś kontekst biznesowy, na szczęście coś tutaj mamy. No i tutaj znowu mówiliśmy o tym, że kontekst biznesowy, no tutaj jeszcze może tylko zanim wejdę w te szczegóły, możemy mieć też na kilku poziomach. Akurat tutaj ten kontekst biznesowy nie jest pokazany, no ale mamy jakiś przykład procesu onboardingowego nowego pracownika, który jest tutaj wskazany po prostu jako proces. I w tym widzimy takie jego metadane, czyli czy są jacyś poprzednicy, jacyś następcy, czy są jakieś zależności. Znowu mamy informację o aplikacji uzupełnionej, no i to jest w jakiś sposób tam powiązane. No dobrze, czyli mamy tutaj jakby te trzy elementy omówione: organizację, business capabilities i business context.
No dobrze, w warstwie aplikacji i danych mamy 3 podstawowe elementy. Obiekt danych, aplikacje oraz interfejs. Obiekt danych to najogólniej rzecz biorąc obiekt, który przedstawia dane przetwarzane i wymieniane przez konkretne aplikacje. Może to być klient, prospekt, pracownik. Aplikacja no to centralny element tego całego modelu, który łączy biznes. Tak jak nawet na tym grafie widać, organizacja używa aplikacji. Biznes kontekst jest jakby wspierany przez aplikację, a biznes kontekst jest połączony z business capabilities i ta aplikacja jest w takim centrum, tak? Także ona jest takim centralnym elementem. No i oczywiście tutaj takim przykładem może być Salesforce, Workday, nie wiem, SAP. Tutaj zaraz będziemy te aplikacje dalej wyświetlać. No i takim trzecim elementem jest interfejs, to połączenia pomiędzy aplikacjami umożliwiające przesyłanie obiektów, danych implementowane za pomocą komponentów IT. To robi się coraz ciekawiej. Przejdźmy zatem do aplikacji. No i może zacznijmy od tych data obiektów, czy też obiektów danych. No i tak jak mówiłem, tutaj są różne przykłady. Mamy na przykład klienta. Klient może być obiektem danych. Tutaj zdecydowanie więcej tych klientów wykorzystuje aplikacji. Bardzo fajnie jest ta aplikacja. Zobaczcie, ma taki podgląd. Tak? Ja mogę sobie kliknąć i wyświetlić te 11 aplikacji, ale mogę sobie to się tutaj zobaczyć, tak? Jak te aplikacje wyglądają, jaki mają aktualny lifecycle, co chcemy z nimi zrobić. No ale to do tych aplikacji zaraz przejdę. Jeszcze chwilę o tym obiekcie danych. Możemy powiedzieć, czy ten obiekt danych jest poufny, jaki jest jego poziom poufności, jakie aplikacje wykorzystuje, czy też z jakimi innymi elementami, na przykład interfejsami jest ten obiekt danych powiązany. No i dobrze, i teraz przejdźmy sobie może do aplikacji, do tego centralnego elementu. Powiedzmy, że świetlę pierwszą z góry. No i tutaj już mamy całkiem pokaźny zasób różnego rodzaju danych. Pierwsze, co mi się bardzo podoba, no to jest tutaj ten tak zwany cykl życia. Czyli mamy informację aktualnie, czy aplikacja jest aktywna, do kiedy planujemy, że będzie aktywna, kiedy będziemy chcieli ją wycofywać i kiedy mamy zaplanowany dla niej koniec eksploatacji, tak? Czyli tutaj wchodzi ten horyzont czasu dla produktu. Mówimy, że ta aplikacja wspiera, ale ona będzie wspierać tylko do końca roku, a potem wejdzie nowy produkt, na przykład ten wdrażany. To jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Oczywiście tutaj mamy też ten Relationship Explorer, czyli widzimy, jak ta aplikacja AC Management jest powiązana z jakimi inicjatywami, jakimi biznes możliwościami, z jakimi organizacjami i tak dalej. Także tutaj mamy całkiem ciekawy zasób informacji. Kolejnym takim fajnym elementem jest taka klasyfikacja time. Klasyfikacja time to jest metodyka od firmy Gartner. Ona pomaga ocenić, powiedzmy, wartość biznesową i jakość każdej aplikacji. No, odpowiadając na pytanie, czy warto je rozwijać, czy należy je tylko tolerować, albo musimy je migrować, albo chcemy je wycofać, nie? Czyli mamy jakby takie 4 sformułowania, stąd się bierze ten skrót time, od tolerate, invest, migrate i eliminate, nie? Czyli właśnie tak jak w skrócie powiedziałem, czy chcemy je tolerować, czy chcemy w nie inwestować, bo wartość tam widzimy w tej aplikacji, czy chcemy je zmigrować, no bo de facto jest to być może produkt, który spełnia określony cel biznesowy, no ale generalnie generuje nam problemy i chcielibyśmy ją zmigrować albo poprawić jej funkcję, albo chcemy ją wyeliminować, czyli już ta funkcja nie jest spełniana i w ogóle nie jest to powiązane z żadną aplikacją biznesową. Tutaj przychodzi mi na myśl to, o czym mówiliśmy
na naszym filmie na poziomie podstawowym. Pamiętacie, przytaczaliśmy tam taką statystykę dotyczącą tego, jaki procent decyzji firmowych bazuje na nieaktualnych danych. Może napiszcie w komentarzu, będę tutaj mówił, żeby też zobaczyć, na ile jakby tam śledzicie, a jak ktoś nie widział tego filmu, to oczywiście odsyłamy do niego. No i jakby tutaj jest o tyle to ciekawe, że właśnie ocenia się te aplikacje z punktu widzenia tak zwanego technical fit i functional fit, tak? I tak powstaje ten time jako metodyka, czyli ten technical fit, no to określamy, czy coś technicznie nam pasuje, czy jest nieprawidłowe, niezasadne, albo prawidłowe i w pełni prawidłowe. I tak samo functional fit, czyli określamy jakby na 4 poziomach, na ile ta aplikacja spełnia nasze potrzeby biznesowe, nie? Czyli to nie tylko jest taki tutaj inwentory, że mamy taką aplikację, jakby Linux dodaje też takie funkcje, po pierwsze osi czasu dla aplikacji, po drugie określa pewne cechy, czy ta aplikacja jest taka, na którą stawiamy teraz, czy to jest coś, co będzie w przyszłości wycofane. No i też jakby oceniamy te aplikacje, czy one spełniają nasze potrzeby i to się naprawdę robi bardzo, bardzo ciekawe. No tutaj oczywiście mamy też inne informacje, mamy informacje o jaka organizacja korzysta z tej aplikacji, jaki jest jej business kontekst, akurat ta informacja jest nieuzupełniona, jakie data obiekty są przetwarzane, jakie interfejsy, prawda? I nagle tutaj zaczyna się bardzo wiele informacji pojawiać, takich oceniających, gdzie te ankiety, które tutaj są, czy te komentarze, które tutaj wprowadzamy, tak, jakby powodują, tutaj jest określisko demo i mam jakiś wartościowy, jakiś tutaj widzę, mamy też różnego rodzaju żarty. No ale to tak wiadomo, jak to w środowiskach demo. Niemniej jednak te komentarze w takim środowisku produkcyjnym ludzi zaangażowanych w pracę z tą aplikacją mogłyby odpowiedzieć na pytanie, na przykład na ile ta aplikacja faktycznie jest technical fit i functional fit, nie? Na ile ona na przykład spełnia te potrzeby, które my dzisiaj mamy. Widać, że tutaj jest unreasonable, nie? Czyli 1 gwiazdka z 4, a technical fit, tak z ciekawości, też ma 1 gwiazdkę, nie? Czyli AC management jest wycofywane, wprawdzie dopiero pod koniec 6 sierpnia 2029, ale jakby wiadomo już czemu, prawda? Bo tutaj mamy ten element oceny. Widzimy też, na jakich komponentach, za chwilę o nich będę mówił, też ta aplikacja pracuje. No więc tutaj już przy poziomie aplikacji, o ile być może mieliście przez moment takie wrażenie, jak omawialiśmy te wcześniejsze elementy, że troszkę jest to zbiór takich informacji, które wprowadzamy w zasadzie nie wiadomo po co, no to już na poziomie aplikacji, aplikacja Linux pokazuje swoje muskuły i tutaj widać, że tak naprawdę zaczyna się robić bardzo, bardzo ciekawie. Oprócz samej aplikacji wspomnieliśmy jeszcze o interfejsie i to też jest ciekawy obiekt, też sobie wybiorę jakiś taki interfejs. No, niech będzie tam moja aplikacja AC Management to HR, czyli do systemów HR-owych. Tu oczywiście będziemy mieli też więcej informacji o tym, że ten interfejs dotyczy oczywiście tej aplikacji i jakby ma pewne też cechy jakichś określonych komponentów, które używa, jakieś określone dane, które przetwarza. No i mamy znowu ten graf tych relacji, nie? Co ten interfejs robi, jakie aplikacje ze sobą łączy i po co, nie? Także mamy świadomość, że taki interfejs tutaj też występuje. No także podsumowując tą sekcję architektury danych i aplikacji, aplikacja jako centralny punkt, ona używa IT komponent, o tym za chwilę będziemy mówić w kolejnej części. No dobrze, przejdźmy zatem do ostatniej warstwy technicznej architektury, na które składają się 3 elementy. Dostawca, czyli provider, komponent IT oraz kategoria technologiczna. Dostawca to na przykład podmiot zewnętrzny taki jak AWS, Microsoft czy Oracle, IBM, SAP. Komponent IT to technologie lub usługi, na których opierają się aplikacje. Dostarczają informacji o rozwoju i eksploatacji. Służą do modelowania kosztów operacyjnych i ryzyk technologicznych, na przykład .NET,
Virtual Server, Postgres. Tutaj mamy 3 kategorie: Software as Service, Hardware, Software, usługa i tak dalej. Kategoria technologiczna, czyli Tech Category, służą do grupowania komponentów IT według rodzajów technologii, czyli na przykład usługa, baza danych i tak dalej. No dobrze, to przejdźmy na początek do providera. Tutaj mamy tych providerów bardzo, bardzo dużo. No, czyli jakichś takich firm, które z nami pracują i jakieś usługi nam dostarczają. Można je tutaj zainwentaryzować, sklasyfikować, no i też określić na przykład jego criticality, czy jest krytyczny, czy jest jakościowy, tak? Mamy evaluation i koszty. Mamy jakie projekty go używamy, w jakich właśnie tutaj elementach uczestniczy ten nasz dostawca, nie? W sytuacji na przykład gdybyśmy chcieli z niego zrezygnować, prawda? A tutaj mamy jeszcze jakieś takie podtypy albo komponenty, z którymi ten dostawca jest powiązany. No właśnie, a propos komponentów, to zobaczmy, ile ich mamy. No i tutaj mamy IaaS, PaaS, SaaS, mamy aplikacje, z którymi są te komponenty związane, więc my możemy w tych wartościach różnych filtrów sobie to zobaczyć. Mówiliśmy wcześniej aplikacji AC Management, mogę zobaczyć, ok, na takich komponentach ta aplikacja jakby je wykorzystuje, prawda? Czyli już teraz schodząc niżej do tej architektury technologicznej, mamy już coraz więcej różnych elementów. Zobaczcie, mamy tutaj 66 różnych elementów właśnie takich. Tak? Nawet tutaj Service Pack, tak? Też .NET, Service Pack drugi, tak? Mamy oś czasu, też przydatne, prawda? A mamy jakieś powiązania z innymi elementami, tak? Więc robi się coraz ciekawiej i coraz jest tego więcej. No i ta tech kategory to też jest taka ostatni element. I tutaj naprawdę od baz danych relacyjnych, nierelacyjnych do wszelkiego rodzaju różnych elementów, tak? Czyli ktoś nas zapyta, a my używamy SQL-a w firmie? No tak, używamy. A jakie aplikacje go używają? A gdzie go używamy, nie? A do czego? A ile za to płacimy, nie? A kto jest dostawcą, prawda? Zaczynamy zadawać dobre pytania. No i taka inwentaryzacja ma coraz więcej sensu i coraz więcej rzeczy widzimy. No ale przecież Linux nie powstał po to, żeby inwentaryzować te rzeczy. Więc chciałbym teraz pokazać Wam w kolejnej części, co my tak naprawdę z całą masą tych danych, które w tym jakże ładnym, sprytnym modelu, który wymyślili i zaprojektowali w tej aplikacji, jak my możemy z tych danych skorzystać, jak my możemy te informacje przetwarzać, raportować i wyświetlać. No dobrze, wprowadziliśmy wszystkie te informacje do aplikacji SAP Linux. Zobaczmy zatem, jak możemy te dane zaprezentować na różnego rodzaju zestawieniach, grafach, raportach, wizualizacjach graficznych, które pomagają lepiej zrozumieć to, co mamy w tym naszym środowisku, w tej naszej mapie korporacyjnej architektury. Pierwszy raport, który chciałbym, pokażę Wam tylko na początek, ile tych różnych raportów tutaj jest. W tej aplikacji jest ich naprawdę sporo. Oczywiście kilka jest takich naprawdę ciekawych. Pierwszy z nich, który mnie bardzo osobiście zainteresował, to taki układ tych możliwości biznesowych, czy to procesów, czy w tym przypadku obszarów biznesowych i mapowanie tych obszarów na podobszary razem z umieszczeniem tam aplikacji i to wszystko jakby zaprezentowane na osi czasu, nie? Czyli możemy zobaczyć, że w połowie 2025 roku tak to wygląda, a na przykład za 2 lata albo nawet za rok tutaj w Customer Service jakaś aplikacja będzie miała swój koniec cyklu życia, czyli tutaj te bloczki i ich kolorki oznaczają jakby cykl życia, czyli widać, że na przykład aplikacja w obszarze Customer Relationship After Sales Service mamy taką aplikację, która będzie wycofywana i w jej miejsce wejdzie nowa wersja 2.0, tak? Więc tutaj jakby mamy taką informację. No ale to jest czyli z jednej strony widzimy, jakie aplikacje w jakich obszarach wspierają, z drugiej strony widzimy, jak to się będzie zmieniać na osi czasu, co jest świetne. A kolejnym etapem jest to, że ja te widoki mogę w różnych obszarach pozmieniać. Czyli na przykład
No dobrze, to mam teraz informację o tym cyklu życia. No ale chcę zobaczyć na przykład, na ile te aplikacje spełniają w sposób taki zasadny albo idealny, perfekcyjny, funkcjonalne potrzeby w tych obszarach, nie? Czyli widzimy, że ta aplikacja Call Center Management jest niewystarczająca. Być może dlatego niedługo, jak już wiemy, zastąpi ją Call Center Management 2.0, nie? Czyli widzimy tutaj jakby też taką ocenę wewnętrzną przygotowaną w tych obszarach poszczególnych aplikacji w kontekście ich functional fitu, nie? I to jest bardzo, bardzo fajne. Co tu jeszcze mam? Mamy technical fit, nie? Czyli to samo pytanie i widać, że ten call center management, którym się tak pastwię, on już jest na przykład technicznie, funkcjonalnie jeszcze jest ok, ale technicznie jest jakby przestarzały, niedostosowany, tak? Nieadekwatny, nie? Więc tutaj możemy te różne ujęcia sobie popatrzeć i to tylko w kontekście tego customer relationship, ale również w innych obszarach, tak? W innych procesach, zobaczyć, ile mamy tych aplikacji, czy tam nie ma jakiegoś dublowania się, prawda? Technical i functional fit. To samo dla business criticality. Która aplikacja jest mission critical? Obie te aplikacje, i stara, i nowa, nie są mission critical, to są jakieś administracyjne serwisy, prawda? Czyli mamy jakby tutaj taki aspekt też spojrzenia na ten landscape z perspektywy, co tak naprawdę jest krytyczne, nie? Chociażby, nie wiem, pod kątem zabezpieczenia tego, ciągłości, które rzeczy są krytyczne z punktu widzenia robienia biznesu, który mamy. Mamy tą naszą klasyfikację time, pamiętacie? Wcześniejszej części naszego demo. Tolerate, invest, migrate, eliminate, nie? I na przykład zobaczcie, znowu się potwierdza, że ten call center jest do eliminacji, prawda? A z kolei inne SAP, jakby mogło być inaczej, do inwestowania. Także to też tutaj widać, że jest dobrze ta klasyfikacja oceniona. I tak dalej, i tak dalej. Tych tutaj obszarów jest bardzo, bardzo dużo i tych ujęć, w jaki sposób można to zaprezentować, też jest tego dużo. Dodatkowo tutaj po lewej stronie jest też filtr, prawda? Czyli to jest takie dosyć fajne, zostało to wymyślone przez Linuxa, takie menu filtrowania po lewej stronie. No mi się bardzo osobiście podoba, bo tutaj możemy sobie jakby na tych tutaj widoku nie interesują mnie wszystkie obszary, interesuje mnie na przykład tylko HR, prawda? Mogę sobie to pofiltrować i dzięki temu będę mógł na tym HR-ze się skupić, prawda? Zobaczcie, od razu to się przeskalowało, przerysowało, od razu widzę w kontekście time, jak to wygląda, interesuje mnie widok, nie wiem, life cycle, które aplikacje w tych obszarach już mają end w tym czasie. Mogę sobie przewinąć na osi czasu. Jest to naprawdę, powiem Wam, fajnie przygotowany interfejs do pracy. Oczywiście możemy te HR oglądać na całym świecie, w określonych miejscach, no i już widzimy, że tutaj nam się to zmienia. Kiedy nam ten filtr nie przeszkadza, wystarczy, że tu u góry go sobie usuniemy. Także naprawdę jest... Mogę zadać takie pytanie, a w HR-ach to które aplikacje mają na przykład słaby functional fit i jednocześnie technical fit, nie? Już wiem, że z tych dwóch obszarów powinienem się skupić na tym, żeby dążyć do eliminacji tych dwóch produktów, bo one i functional, i technical fit mają bardzo słaby, nie? Być może mają jakieś inne tutaj uzasadnienie dla swojej business criticality, na przykład może być wysokie, no ale widzimy, że one nie spełniają tych potrzeb, prawda? Także bardzo fajne jest to menu też filtrowania po lewej stronie, no i tak wygląda ten raport. Zobaczmy teraz na kolejny raport, też taki dosyć ciekawy i fajny. On jakby pokazuje, nazywa się Application Matrix. I tutaj na osi jakby czasu możemy tym razem zobaczyć nasze organizacje. Po lewej stronie u góry procesy, czy taka mapka, a w środku są aplikacje, ich nazwy. No i znowu ten pierwszy widok jest tutaj ograniczony do widoku związanego z cyklem życia, prawda? Mogę zaraz to zmienić. Co mi się tu podoba, to ten raport wygląda jak raport, ale nie jest statyczny. Zobaczcie, kliknę na Australię, mogę zobaczyć więcej szczegółów na temat tej organizacji. Mogę tutaj nawet rozwinąć sobie, prawda? 2 poziomy mam dla Headquarter, Group Accounting i Group Communication i on mi to podzieli, tak?
No oczywiście jak jest ta sama aplikacja, no to będzie 2 razy, nie? W ramach Corporate Services, nie? Czyli widzę taką zależność geograficzną i też od tego cyklu życia, czyli co się z tymi aplikacjami będzie działo. Tutaj mamy oczywiście te same widoki, czyli mamy functional fit już Wam znany, tak? Żeby zobaczyć, że w Australii ten contract management i w Headwaters jest niewystarczający, nie? Być może gdzieś tam niżej w innych jednostkach jest inna aplikacja i na przykład jest dobra, nie? Czyli widzimy, że w Polsce jest e-shopping do tego obszaru, a w Australii contract management, nie? Już na takim prostym tym i tam zostało ocenione jako appropriate w Polsce. Nie wiem, czy to jest kwestia gustu Polaków, czy po prostu ta aplikacja jest taka fajna, możemy na nią kliknąć i od razu zobaczyć, co to jest za aplikacja, prawda? Kiedy ona będzie miała swój end of life cycle, jakby jakieś tam dodatkowe informacje, prawda? Tutaj to mi się bardzo podoba, że mamy tak to pod ręką, nie? Plus mamy te drill downy, że ja mogę sobie tu rozwinąć ten drill down, no i zobaczyć, ok, to mi z tego wynika. A cały raport nie traci na przejrzystości w momencie, kiedy ja go rozwijam, w momencie, kiedy ja tutaj cokolwiek zmieniam. Oczywiście mamy też oś czasu, tak? Czyli jak mogę zobaczyć, jak ten landscape będzie wyglądał za 2 lata, pewnie inaczej, przeliczy się to, co jest też fantastyczne, no bo, no wiecie, no to jest trudne czasami do pokazania, tym bardziej do zarządzania. To tu jeszcze mamy te wszystkie inne kategorie, o których wcześniej mówiliśmy, czyli mamy functional fit, technical fit, business criticality, czyli które aplikacje mają mission critical są. Ciekawe jak ten w Polsce ten shopping, no już jest tylko business critical, nie? Contract management jest mission critical, ma wyższą krytyczność. Oczywiście time też tutaj funkcjonuje, gdzie chcemy inwestować, tu chcemy inwestować, bardzo dobrze. Także to jest tak dosyć fajnie tu porobione. No i takich ciekawych innych widoków to jest na przykład koszty. Możemy tutaj zobaczyć, gdzie IT generuje koszty. Możemy tą informację o kosztach dodać i sobie na przykład jakiegoś SAP-a, tak przypadkiem, jak mówimy o kosztach, to się SAP tu pojawił. Możemy sobie tego SAP-a też tu obejrzeć, prawda? Jakie organizacje go wykorzystują, w jakich obszarach i skąd się wzięły nam te koszty. Też widać od razu te ciemniejsze pola to są droższe rozwiązania, powyżej $500,000 chyba, tak. Tutaj jest też taka informacja na tych raportach i to się często zdarza, że niektóre są ukryte albo niewidoczne z uwagi na brakujące dane, nie? Można od razu sobie stąd kliknąć i ok, tutaj mi brakuje danych, nie? Więc mogę się przeklikać, te dane uzupełnić. To jest też bardzo fajne, taka kompletność w każdą stronę. Także kolejny bardzo fajny raport, który mi się bardzo osobiście podoba. Co tutaj jeszcze więcej? Mamy też te chyba riski tutaj. To pokazałem. O, data classification też jest fajne. To możecie sobie zobaczyć, na przykład, które aplikacje mają dane poufne, a które mają tylko jakby publicznie dostępne, nie? Jakieś tam raportowanie i tak dalej. Też fajna taka perspektywa dla różnych osób, prawda? Czyli różne osoby mogą na tym pracować i te klasyfikacje robić. A te klasyfikacje znowu, jak one są robione? Można je robić ankietami, można je robić ocenami eksperckimi, prawda? Czyli możemy sobie tutaj wiele rzeczy jakby zobaczyć. Możemy też zobaczyć, ta aplikacja już teraz ma end of life cycle, ta i ma status eliminate, czy też tag, bo tak się nazywają te rzeczy tutaj u góry. W tej aplikacji to są tak zwane tagi. No dobrze, to był taki kolejny raport, który chciałem Wam pokazać. Pokażę Wam jeszcze kilka innych raportów, żebyście mieli też rozeznanie, takich bardziej może technicznych. Tradycyjnie u góry oś czasu, które już znacie, tutaj te widoki są zawsze zbliżone do siebie, oczywiście tam różnią się w zależności od raportu, ale to można sobie też konfigurować. No i tutaj na przykład widzimy takie ujęcie tych kategorii. Możemy sobie je rozwinąć, jak pamiętacie, one mogły mieć kilka akurat. No i tutaj widzimy, jakich mamy po drugiej stronie dostawców. Tak? Czy ktoś nam zada krótkie pytanie, a co my mamy od Della na przykład, nie? Albo co my mamy od IBM-a, prawda? I tutaj od razu widać, że jakie mamy komputery, jakie mamy serwery, jakie platformy. To wszystko tutaj, słuchajcie, jest w jakimś tam układzie, który mamy. Także bardzo fajnie, szybko można to wyraportować, ustalić, co my mamy dzisiaj, co my planujemy mieć na przykład w przyszłym roku. Że będziemy zmieniać? Tak, będziemy zmieniać jedną architekturę na drugą. Interesuje mnie, która jest na przykład
Koszty mogę tutaj sobie też zobaczyć, tak? W kontekście kosztów, ile płacimy za te rozwiązania. Te widoki są takie, jak mieliśmy, prawda? Mamy tu technical fit, co nam pasuje, co nam nie pasuje i tak dalej, nie? Możemy to zrobić dzisiaj, możemy to zrobić na przyszłość, możemy też pokazać, jaką drogę przeszliśmy, nie? Czyli skąd zaczęliśmy tutaj. Także bardzo fajne są te raporty. Innym przykładem jest taki raport, który dla aplikacji pokazuje ten technical fit i functional fit, nie? Czyli najbardziej nam nie pasują te aplikacje, które mają słaby bardzo technical fit i słaby functional fit, nie? Można kliknąć na kulkę i od razu widzimy te, nie? Czy one są w pierwszej kolejności do pozbycia się ich z jakichś powodów, natomiast oczywiście najbardziej pasują nam te, które są doskonałe, jeśli chodzi o technical fit i functional. Też możemy je wylistować, nie? Czyli ja mogę sobie w różnych kryteriach też fajnie pokazywać, na przykład ile jest łącznie tych aplikacji, prawda, która kuleczka jest większa, tu są tylko 4, tu jest 15, tak, gdzie my jesteśmy, szczególnie tu w środku, prawda, no bo to jest to pytanie, wiadomo, że świat nie jest skrajny, tylko gdzieś tam racje są po środku. Możemy sobie takie oceny tutaj robić. Także tych raportów jest bardzo dużo, w bardzo dużo różnych ujęciach. Dajcie znać, co Was interesuje, to będziemy rozwijać to demo. Na razie chciałem pokazać przede wszystkim w tym wideo główną przewagę tej aplikacji, a za taką uważam jej metamodel, który jest, ma te relacje między elementami, a potem na bazie tego metamodelu możemy w różnych układach te dane prezentować, porównywać, analizować, no i to powoduje, że to jest bardzo, bardzo ciekawy materiał. No i jak wrażenia? No, bardzo fajne rozwiązanie, takie lekkie. Dobre słowo. Lubię, jak rozwiązania pozwalają upraszczać trudne tematy, jak ten SAP Linux. Zamiast je komplikować. No dokładnie. Też jestem pod wrażeniem, podzielam Twoje zdanie. Uważam, że to jest bardzo... To się zgadzamy. Zgadzamy się. Bardzo To jest się bardzo fajny produkt. Nie tylko do tego, aby tą architekturę odpisać, ale daje też spore możliwości w zakresie transformacji cyfrowej. Wspiera przede wszystkim tworzenie map zależności, tak, pomiędzy systemami, procesami, aplikacjami, a następnie pozwala na całkiem ładną, przejrzystą i, jak to Andrzej powiedział, lekką wizualizację w tym narzędziu. Doceniłbym jeszcze możliwość automatycznego zbierania danych z różnych źródeł. To jest zawsze bardzo cenne, bo to zmniejsza całą tą pracochłonność procesu dokumentacji tej architektury. No na pewno, to jest bardzo duża zaleta. No a drodzy widzowie, a na co Wy zwróciliście uwagę? Czy podobał Wam się ten system? Być może chcecie, żebyśmy pokryli jeszcze inne aspekty tego systemu. Dajcie znać w komentarzach pod filmem. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy Wam bardzo za udział w tym odcinku. No, zapraszamy tradycyjnie do subskrypcji naszego kanału Gierce Ninja. Cześć! Cześć!